Siemanko, witam serdecznie z Don Sac Pierre u Dontani. Właśnie przyjechaliśmy na prom, którym mieliśmy płynąć na Koh Samui. Podkreślam, mieliśmy płynąć na Koh Samui. Niestety były takie korki, że nie zdążyliśmy. Ale spoko, dostaliśmy bilety, pani powiedziała, żeśmy stanęli w kolejce. I może jak będzie miejsce, to nas wezmą jakimś kolejnym. Ale czy będzie miejsce, tego nie wiem, bo w komputerze nie ma. Ale może ktoś tak jak my po prostu nie przyjedzie. Także trzymamy za to kciuki i ruszamy na Koh Samui. Następnie ruszamy na Koh Tao. Także fajny tydzień przed nami. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania. Szukasz najlepszych wycieczek na Phuket, Phi Phi Island, Sanktuarium Słoni, James Bond Island i inne? Napisz do nas na Instagramie. Polacy na Phuket. Zapraszamy. No i cóż, nie udało się z autem. Piękny zawodzik się robi. Musimy normalnie samochód tutaj zostawić i po prostu iść bez auta. Wynajmiemy sobie skuter jakiś tam na Samui, bo i tak na Koh Tao byśmy auta nie mogli zabrać. Dobrze, że jest taka możliwość, że jak samochód nie wchodzi, to możecie po prostu wejść na ten prom. A w sumie na skuterach będzie tam lepiej. O, patrzcie jaki zachód. Powiem wam, że dawno nie widziałem takiego ładnego zachodu. Takie zachody są przeważnie poza sezonem, a w sezonie to mało spotykane takie. No i 20:30 jesteśmy na Koh Samui. No i pierwsze miejsce, które trzeba odwiedzić na Samui, Ark Bar. Akurat mamy koło hotelu od razu. Ale jest taki przypływ, że nie ma plaży w ogóle praktycznie. Jesteśmy w Ark Barze. Najlepsze miejsce jak wieczorem, żeby sobie posiedzieć. Są też oczywiście fajne beach bary na Samui, ale tutaj zawsze lubiliśmy przychodzić. Ale się tu pozmieniało. Jak ja ostatnim razem byłem, to była 1/3 tego, co jest teraz. Zatrzymaliśmy się w hotelu Combo. Takie masaże są, widzę. Tutaj restauracja. Skuterki wynajęte. Ruszamy w trasę na podróż, na zwiedzanie wyspy. Cena za skuterek tutaj na Chewang 300 tajskich batów. Strasznie drogo. No ale potrzebujemy się pozwiedzać. Ty, pasuje ci ten kask nawet, ty. Nie, elegancko. Przyjechaliśmy właśnie do miejsca, które nazywa się Overlap Stone Nature. Jest taki duży tam głaz, za chwilę wam pokażę. Wejście kosztuje tutaj 300 tajskich batów. No i kupujecie bilecik i macie tam jeszcze za darmo drink jakiś, jakaś cola albo coś. Idzie się tutaj taką kładką i trzeba tam do góry wejść. Oprócz tego kamienia oczywiście jest jeszcze parę innych fajnych rzeczy, które za chwilę wam pokażemy. To jest ten kamień, tylko właśnie jakieś miejscówkę chyba trzeba lepszą znaleźć, żeby go oglądać. Nie całkiem wiemy, czy to tu. Nie no, trzeba iść jeszcze na drugi punkt. Jest Overlap Stone 1, gdzie jest właśnie kamień, i Overlap
Overlap Stone 2, gdzie są te różne takie bajerki, gdzie ludzie sobie zdjęcia robią. Ale spoko. Polecę dronem. No, badamy. Tak wam od razu powiem. Tutaj płacicie 300 tajskich bahtów, czyli 33 zł za to, żeby sobie na kamień popatrzeć. Także jeśli będziecie myśleli, że pojedziecie i zrobicie te fajne zdjęcia właśnie z tą ręką, z takimi różnymi bajerami, to nie to. To musicie od razu pojechać na viewpoint drugi, to Overlap 2 i tam macie te miejscówki. I tam Overlap Stone 2, no. I tam macie te miejsca, i to jest inna firma, także musicie drugi raz płacić. No, trzeba było do góry pojechać jeszcze, nie wiem, z 500 metrów może. Teraz trzeba kawałek sobie podejść dżunglą, słychać małpy właśnie. No i gdzieś tutaj, to będzie zaraz. Tam na górze. Słychać ludzi. Okej, stąd podobno jeszcze 500 metrów. Ktoś oszukał. No i tu jeszcze musicie 200 dopłacić. Patrzcie, tutaj macie taką ładną restaurację od razu na wejściu. Z pięknym widokiem. Czekajcie, muszę wam pokazać dokładnie, jak wygląda. Tutaj pówki, można się coś napić. Sawadee krab. Wow, no to jest naprawdę super. Jak rozpoznać popularne miejsce? Kolejeczka, żeby sobie czasnąć tam zdjęcie. Okej, teraz przyjechaliśmy zobaczyć czerwoną świątynię, która jest zaraz naprzeciwko, jak się wyjeżdża z punktu widokowego na główną drogę, to od razu możecie ją zobaczyć. Jest to jedna z atrakcji właśnie tutaj wyspy. Ciekawie wygląda, bardzo ciekawie. Nie widziałem jeszcze takiej. Idę do środka. Trzeba zostawić buty, znaczy klapki. I tak wygląda w środku. Ciekawe miejsce, bardzo ciekawe. W ogóle jest takich ciekawostek, no wiadomo, Samui jest drugą największą wyspą w Tajlandii, drugą najbardziej popularną też na pewno. Tyle, że przewaga Phuket nad Samui jest taka, że tak, mamy tak jakby wyspy połączone z lądem, bo jest tylko most po prostu, krótki most. Mamy międzynarodowe lotnisko, na którym bardzo dużo samolotów ląduje. Tutaj na Samui jest tak, że jedna linia lotnicza tutaj po prostu lata. I bilety są tak okropnie drogie. Teraz na przykład chciałem mamie kupić bilety, żeby przyleciała, to z Phuket na Samui leci 50 minut albo 55, coś takiego. To jak tydzień temu sprawdzałem, czy dwa tygodnie temu sprawdzałem, były po 1100 zł za lot w jedną stronę. Jak patrzyłem tydzień temu, już po 1700. Czujecie to? 1700 za taki krótki lot. Przesada, ale normalnie około 500-600 zł kosztuje. Nie wiem dlaczego akurat teraz było tak drogo, no ale tak było. No ale i tak, wiecie, no 500-600 zł płacić, jak na przykład do Bangkoku możecie polecieć, nie dość, że jest dalej, to lecicie na przykład za 100 zł, jak się trafi. Tak jest. Moi drodzy, nasz kolega tutaj buduje właśnie 8 willi. Będzie jedna miała 2 sypialnie, reszta będą z 3 sypialniami. Jesteśmy 3 minutki dokładnie od plaży Bantaing. Bantaing się nazywa, Bantaing dokładnie. Wille mają być skończone do końca roku.
Oczywiście każda willa będzie miała basen, będzie miała ogródek, będzie miała parking. Co więcej, cena za willę to 8,9 miliona tajskich batów. To jest 1 000 000 złotych za willę na Koh Samui, na drugiej najbardziej popularnej wyspie w Tajlandii. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy do naszej agencji Twins Real Estate po więcej informacji. A teraz z Pawłem pojedziemy tutaj na plażę, która jest 3 minutki stąd skuterem i pokażemy Wam, jak wygląda, żebyście mieli fajny obraz tego. Tutaj jesteśmy ogólnie w bardzo spokojnej okolicy. Las palmowy, piękny. Tutaj właśnie powstają te wille. Bardzo fajna, spokojna okolica. No i tak tutaj jest właśnie przy plaży, tak wygląda. Piękny kolor wody. Palemki. Jedziemy akurat sobie tutaj na obiad do jednego hotelu. No i tutaj do takiego hotelu sobie przyjechaliśmy akurat zjeść teraz. Chcę zobaczyć, pięknie wygląda. Piękny to jest. Fajna ta palma. Idziemy się przejść kawałeczek plażą jeszcze, zobaczyć, jak to wygląda. Ogólnie jest naprawdę super. Ruszamy na imprezkę. Zamna Festival. Jest organizowany w różnych miejscach na świecie, a dzisiaj akurat na Koh Samui w Tajlandii. Tutaj idziemy na imprezkę, na którą specjalnie tu przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy właśnie na Silver Beach. Ale jest ludzi. Dzisiaj jest niedziela, że będzie wszędzie pełno, a to jest chyba jedna z najładniejszych plaż tutaj na Samui. Przynajmniej tak mi się wydaje, no może są jeszcze ładniejsze, ale wow, ile ludzi, masakra. Patrzcie, cała plaża zawalona. Przyjechaliśmy właśnie do jednego beach baru, gdzie podobno jest najładniejszy zachód słońca. Nikki Beach się nazywa. No, kawał drogi jechaliśmy w sumie, bo czołem musieliśmy chyba 45 minut jechać, ale podobno warto. Wczoraj imprezka udana na maksa. Super się dzisiaj czujemy, zwiedzamy sobie, także super. Wszystko pozytywnie. Jutro mamy tutaj jeszcze ostatni dzień, także coś tam, hello, so recap. Także coś tam jeszcze pokażę Wam jutro, a później idziemy na Koh Tao. Powiem Wam, że cieszę się bardzo, bo nie byłem tam, no chyba też 4 lata. Także pewnie się trochę pozmieniało. A Koh Tao to jest jedna z moich ulubionych wysp w Tajlandii. Tutaj jest taka druga część tego, ale powiem Wam szczerze, że... O, jakie są ładne bungalowy. Ale tu musi być drogo, ojeju. Ale pięknie, palmy wszędzie dookoła. I cudownie to wygląda, naprawdę. No piękny jest, od razu przy samej plaży. Dobrze było tu przyjechać, naprawdę. Po tylu latach bardzo mi się spodobało znowu Koh Samui.
Nie tak, żeby się tu przeprowadzić, ale no, jak się uda w tym sezonie, jeszcze na pewno przyjedziemy. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że się uda. Ale i tak najbardziej się cieszę, że jutro będziemy na Kotao. No, że mama do nas przylatuje, jeszcze będziemy robić kurs nurkowy. Robimy kurs nurkowy przed tym, jak we wrześniu polecimy sobie oceanie zwiedzać. Wiecie, tam będzie bardzo dużo fajnych miejsc do nurkowania. Trzeba mieć, bo pamiętam, jak byłem na Fidżi, nurkowałem już parę razy w różnych miejscach. Na Malediwach, w Turcji, Meksyku, gdzieś tam jeszcze. Normalnie z butlą. Ale na przykład jak byłem na Fidżi, chciałem nurkować z rekinami, to mi nie pozwolili. Powiedzieli, że jak nie mam kursu, no to nie mogę. No i stwierdziłem, że teraz trzeba to zrobić, bo nie no, w takich miejscach jak będziemy i nie mógłbym ponurkować, to nie byłoby fajnie. A zresztą taki kurs może się przydać jeszcze w innych miejscach. Lepiej mieć. Siemanko, kolejny dzień, przyjechaliśmy właśnie na śniadanko do King of Bread i powiem wam, że naprawdę takie śniadania jak tu są, to myślę, że śmiało wam możemy polecić to miejsce. Zaraz jak dostaniemy i spróbujemy to jeszcze bardziej, co nie? Ale wygląda już bardzo ładnie. Wykażę wam, w jakim miejscu jesteśmy też. Odjechaliśmy od hotelu jakieś 13 minut na skuterku. No bo zobaczyłem, że takie śniadania, to stwierdziłem, że warto. W ogóle dzisiaj chyba stąd będziemy odpływać na Kotao. Tak mi się wydaje. Ale może dzisiaj takie spokojne, że dobrze, będzie się bardzo dobrze płynęło. No i dodatkowo dla nas dobrze, bo ostatnie parę dni były duże fale. No i żeby robić kurs nurkowy, no to wiecie, no trochę słabo, bo lepiej jak nie ma i woda jest piękna i przejrzysta. No i takie śniadanko dostaliśmy. Awokado, łosoś, jajeczka, bekon, chleb. Matcha, soczek i lalita. A masz brudny ekran. Po śniadanku, że mieliśmy niedaleko akurat, przyjechaliśmy jeszcze zobaczyć najładniejszą świątynię na Koh Samui. No robi wrażenie, trzeba przyznać. Świątynia nazywa się Wat Play Lake. Widać, że wycieczki tutaj są, to już druga, którą spotykamy. Żałuję, że drona wyciągnąłem ze skutera, bo jakbym tutaj poleciał na tym, to by świetnie wyglądało. Zaraz jedziemy jeszcze z Pałem trening go zrobić. Jedziemy do klubu Super Pro Samui? Super Pro Samui, tak się nazywa dokładnie. Ale jeśli ktoś z was będzie przyjeżdżał na Samui i będzie się wybierał na jakiś trening, to są lepsze. Tak, to są lepsze na pewno. My po prostu tam idziemy, bo nasz kolega tam chodzi, idziemy z nim sobie potrenować. Ale zdecydowanie bardziej wam polecamy Lamai Gym. Royal Fight Club Samui, Super Pro Samui. Właśnie jak my tu kiedyś byliśmy, to ile lat temu my tu byliśmy? Z 10? To tu było zupełnie inaczej. To było po prostu salka odsłonięta cała. Ciekawie. No nie no, ciekawie. Zupełnie inaczej niż ostatnio jak byłem. Klatka, wszystko. O, klasa jiu-jitsu. Rozgrzewkę mają. Klatki, worek. A, to my idziemy jeszcze dalej. Czyli tu salka do MMA jest typowo zrobiona, tam dalej jest siłownia. Ale tu zainwestował tu kasy. Ale zaraz się może okazać, że salka Muay Thai wygląda tak samo jak było wcześniej. Tylko że tu dobudowali tylko, ale chociaż wydaje mi się, że nie, że pewnie ktoś tu wsadził naprawdę grubo pieniędzy w to. O, basen jest duży. Wow. No dobra, no. Czyli tutaj bez zmian.
tutaj właśnie tak wyglądało. Że była taka mała salka. Tutaj prywatne lekcje są jakieś. Sorry, Cap. No i tak, no tutaj się nic nie zmieniło. Totalnie się nic nie zmieniło. Nawet rozpoznaję trenerów, którzy kiedyś tutaj byli. Cały czas to samo. Ale spoko, strasznie gorąco to jest. Ale tutaj to jest taki typowy old school ta salka. Fajnie, ja lubię takie miejsca. Teraz właśnie jak wrócę na Phuket, obozu teraz nie będziemy mieli żadnego. Także planuję iść właśnie do takiej małej salki, która jest ulicę obok mojego domu praktycznie. Tam sobie potrenować. Wiadomo, w Mactao super, ale też chcę sprawdzić coś nowego. Patrzcie, jakie ławeczki do robienia brzuszków. Worki też widzę, że swoje lata mają. Mata na ringach pozdzierana, tam to w ogóle całe będą wymieniać chyba. Zaraz ja wskakuję. No i przyjechaliśmy do portu, który się nazywa Lamlak Khirin. Dokładnie tak. No i stąd odpływa nasza łódka na Koh Tao o 12:30. Dobra, jednak nie płyniemy, Paweł kupił złe bilety. Ale mieliśmy w planie płynąć. Teraz powiedzieli nam, że jest full już, nie popłyniemy. No i okazało się, że nie wiadomo, czy nam się uda dzisiaj popłynąć. Niby jest o 16 jakieś miejsce, ale to się okaże jeszcze, bo zamówiliśmy bilety, które nam nawet jeszcze nie przyszły. A pan tutaj powiedział, że niby już nie ma, ale no cóż. Komu nie zdarzyło się w życiu kupić biletów na złą datę? Mi wiele razy na przykład, ale to tylko dlatego, że po prostu no za często to robię i po prostu taka rutyna czasem się zdarzy. O, właśnie płynie. Płynie statek, na którym mieliśmy być. No, a Paweł po prostu mówił, że kupował te bilety i okazało się, że automatycznie przekierowało go na 2 dni później, przez to, że na dzisiaj już nie było i nie zauważył tego, no i stało się jak się stało. A musimy dzisiaj dotrzeć na pewno na Koh Tao ze względu na to, że nasza mama tam dzisiaj przyjeżdża. Musimy tam być. Zresztą mamy hotel, wszystko mamy zapłacone już, także musimy tam dotrzeć. A tak w ogóle, taka podpowiedź dla Was. Jak będziecie zatrzymywali się na Chaweng, to nie zatrzymujcie się w tym hotelu, w którym my byliśmy. Hotel był fajny, nie mam do niego żadnych zarzutów kompletnie. Fajnie, czysto, wszystko, śniadania dobre, no wszystko po prostu super. Ale największy jego minus, że jest przy lotnisku. Każdy samolot, który startował od 6 rano, przelatywał nad naszym hotelem. Czyli od 6 rano macie pobudkę. Bo no dzisiaj od 6 do 7 chyba jak wstałem, o 7 wstałem, to 3 razy mnie obudził samolot, tak wiecie, tak, no już nie było spania praktycznie. Także pamiętajcie, że tam sprawdźcie dokładnie lokalizację hotelu, jak będziecie rezerwować i sprawdźcie, czy akurat nad nim nie przelatują samoloty, a nad tym co byliśmy, przelatują, czyli jego nie bierzcie. No i koniec, Koh Samui dla nas. Powiem wam, jaka była sytuacja. Paweł, może opowiesz. Nie dużo brakło i byśmy nie popłynęli nawet tym jeszcze. Piotrek i Lala. Dwóch, nie jedna osoba, nie przez pomyłkę, 2 sprawdzało, nie? I tak sprawdzili, że staliśmy w złym porcie, nie? No. Oni się dobrali, nie? Bo się okazało, że ten port się nazywa prawie tak samo jak ten, do którego mieliśmy jechać. Zupełnie inaczej, tylko nazwa Nie. jest ta sama, ale port jest zupełnie inaczej. Nie, Paweł, nie kłam. No, ale najważniejsze, że się udało. Wcześniej nam pan powiedział, że już nie ma szans tutaj, nie ma żadnego biletu na dzisiaj. Już myśleliśmy, że nas tu nie I już myśleliśmy, że nie będziemy wsiadać na łódkę, a okazało się, że łódka przypłynęła pół godziny później. Miejsca się jakieś zrobiły.
i płyniemy. Ale z przodu będzie najbardziej trzęsło. Do tyłu trzeba iść. Dobra, koniec tego odcinka. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Pozdrawiam.